część 3. Opiszmy, jak Wendy i Nikita się zmienili przez ostatni czas. Nikita ma zafarbowane na biało włosy, ma mocno widoczne brwi w kolorze czarnym i w lewej brwi ma 2 kolczyki, ma małe piwne oczy i w ustach też ma taki kolczyk. Jest teraz ubrany w kurtkę z kapturem, co ma teraz... Nie, już ma zdjęty kaptur i to tyle chyba. Jeżeli chodzi o Wendy, dalej ma trochę już dłuższe, falowane, czarno-białe włosy. Ma... nie, czarne, przepraszam. Zdążyła się zafarbować. Ma mocny makijaż. Obecnie jest ubrana w czarny, dwurzędowy płaszcz, czarne spodnie i spod płaszcza wystaje jej bluza. I ma czarne, wysokie buty. Murowane. Coś w stylu glanów, ale nie do końca. Tak jak mówiliśmy, nie jesteśmy tu po to, żeby zrobić ci krzywdę, a żeby udzielić ci odpowiedzi na twoje pytania, bo z doświadczenia wiem, że musisz mieć teraz dużo pytań. Wystarczy mi odpowiedź tylko na jedno. No, Dlaczego? Dlaczego ja? to akurat pytanie nie do nas, a do tego, kto ci to zrobił. Kto tak to? Nie wiem. To czemu mówisz, że możesz odpowiedzieć na moje pytania, jak nawet na jedno z 2 nie umiesz? A 2 drugie... jedyne jakie miałem. Cóż, no, mogę ci powiedzieć tyle. Do dzisiaj nie wiem, kto mnie stworzył. Mam wskazówki, ale nie poznałam jeszcze tej osoby. I przykro mi widzieć, że zostałeś porzucony. Tak podnoszę rękę. Ja miałem farta, że akurat moja stwórczyni była dość miła i wszystko mi opowiedziała. To powinno być normalne. Tak, to duże szczęście, że jednak poznałeś twoją stwórczynię. Chciałem zobaczyć, która jest godzina na moim zegarku. Jest godzina, słuchajcie, 22:30. Widzicie, jak Salvi z powrotem klęka, wkładając swoją broń za pas i zaczyna po prostu przekładać w swoich dłoniach piach, który leży pod nim. Właśnie, co jest jakby w tym pomieszczeniu? Oprócz, są jakieś jego rzeczy? Nie, Czy coś nie tego ma typu? nic. Widać, że jesteś bardzo nastawiony na bezpieczeństwo. Pierwsza porada. U nas ręce są bardziej niebezpieczne niż pistolety, Zależy czyje. więc zawsze bądź uważny, jak gadasz. Nie słuchaj go, on chyba... To, żeś go kurwa pocieszył? On chyba jest pod piwku, Jędrzejku. No, dzięki. A wracając do ogólnego, jak myślisz? Dobra, podchodzę po prostu do tego Salviego tak na luzie totalnie. Dobra, nie ma się co pierdzieć z tym wszystkim. Podaję mu rękę tak na przywitanie. Mateusz jestem. Też jestem tu w miarę nowy, ta 2 przed chwilą mnie zgarnęła. Znaczy nowy w Warszawie. Może nie tak świeży jak ty. Salvi, tak jak mówiłem, witaj. Oddaję uścisk dłoni. Co złego to nie my, a jeśli ja mam być szczery, to miejsce jest strasznie creepy i totalnie nie mój vibe, więc jakbyśmy mogli może wyjść chociaż na świeże powietrze, albo wrócić do tego klubu, gdzie byliśmy, byłoby bardzo, naprawdę bardzo fajnie. Niestety musimy wrócić z buta. Nie jest daleko, to 6 minut drogi. Jestem Wendy. Sorry za tą wstawkę, Nikita. Dajcie mi minutę. Muszę jeszcze przemyśleć, a raczej pomyśleć o paru osobach. Myślę, że nie ma z tym problemu. Chciałbyś być sam? Nie, możecie tu być. Bylebyście nie mówili głupot. Tyle mi wystarczy.
Jak mówię, mogę odpowiedzieć na parę twoich pytań. Minuta ciszy. Po czym Salvi podnosi się na nogi, otrzepuje swoje kolana, odwraca do 3 pozostałych spokrewnionych. Gdzie droga prowadzi? Bo tutaj raczej, tak jak mówił Mateusz, nie chcecie rozmawiać. Znaczy no, lokal za piękny to nie jest. Jeśli o mnie chodzi. Zdecydowanie nie jest ani piękny, ani historii dobrej też nie ma. Okej, Zwracam się do Wendy i do Nikity. Wy jesteście tutaj, jeśli znacie to jakieś wasze, nasze bary, miejsca, kafejki, pomniki, ławki w parku, coś tego typu. możemy pójść Hydrozagadka do jest hydrozagadki. Tak, to jest akurat dobre miejsce. Powiedzmy, że jest nasza. Nasze. Ale że mi się cholera strzelił? Nawet nie wiedziałem. No, No dobra. ale tam z drugiej strony jest sporo osób, przy których ciężko gadać na nasze tematy. Głównie o to mi chodziło, właśnie. Kurde! Nie dokończyłem mojej partii pokera. Aż 200 od nich wyciągnąłem. Dasz w pokera? Dobry jest. Zdarza mi się grać. Trafię rozpoznać gościa, który nie tylko zdarza mu się grać. Po palcach, twarzy. Nie wiem, coś w wzroku? Wendy, jak uważasz? Patrzę na ten jego wzrok, ten taki nieciekawy. O, po twoim wzroku to na pewno można wiele wywnioskować. Co się stało? Mi? No. Masz jakieś lusterko? Nie wiem, co jest z moim wzrokiem. Zawsze możesz odpalić aparat w telefonie. No właśnie, Słuchaj, chyba że nosisz kontakty, nie wiem po co. Jeśli chcesz bardziej wyglądać jak wampir, a nie spokrewniony, no to chyba są inne. Nikita miał pewny incydent dzisiaj. Widzę, że wy nawet nie umiecie się na miejsce, w którym można rozmawiać, zdecydować. Znam taką Powiedziałam. jedną kafejkę. Możemy już ruszać. Idziemy do Tak. hydro... tego czegoś. no, dobra. Czym jest hydro to coś? Hydrozagadka. A, Już No. zmierzamy w tamtą stronę. wolałbym bardziej spokojne miejsce, jeśli jest to opcją. Okej, możesz nas zaprowadzić do tej całej swojej kafejki. Ale ja mam samochód pod hydrozagadką. To... Samochód ci nie ucieknie, masz raczej do niego klucze. Mam, ale nie chcę, żeby mi go odholowali. Wiecie wiecie, ile się bierze za takie odholowanie samochodu, a później przetrzymanie go na parkingu policyjnym? Śmieszna sprawa, bo wiem. Dobra, zrobimy tak. W każdym bądź razie znam taką jedną kafejkę. Na Brzeskiej jest. Na Brzeskiej. No nie jest to po drodze. Czy masz na myśli jakieś specyficzne miejsce? Bo ja nie wiem, co jest w sumie na Brzeskiej. 12 on 14 Jazz Club. A, dobra, taki jazzowy klub. Zgadza się. Okej. Okej, możemy zrobić tak, że Nikita pojedzie z tobą, bo domyślam się, że masz samochód. Właśnie, czy ja mam mój samochód tutaj, czy on jest przy domu? Czy przyszedłem tu na nogę, bo w sumie nie zostało to powiedziane. W domu jest. Przy sobie go nie mam. Okej, to w takim razie Mateusz nas podwiezie, także tak czy siak musimy iść pod hydrozagadkę. No dobra, spoko. Ale składacie się na wachę. Gratuluję, zostałeś szoferem. Kolejna przysługa do kolekcji. Czy jest, Wendy, coś, co powinniśmy ich zapytać przed tym, zanim nim gdzieś pojedziemy? Jak masz coś konkretnego na myśli, to pytaj. Ja mogę z nimi porozmawiać jakby na miejscu. Jeśli nie są to zbyt personalne pytania, jestem otwarty. Czy musimy też jakby rzucać na przeskakiwanie przez ten płot? Nie. Dobra. Po prostu idziemy już w stronę hydrozagadki.
Nieciekawa miejscówka, co? A żebyś wiedział, nie jest ciekawa, ale jest to miejscówka, jak to nazwałeś, w której mogę spokojnie pomyśleć nad przyszłością. Chociaż dzisiaj mi się to nie udało przez was. Masz naprawdę długi czas przed sobą na rozmyślenie. To jest ta dobra wiadomość. Długi mówisz? Chyba, że ktoś go zabije. To wtedy co innego. A, Wtedy i tak by nie myślał o niczym. Ale długiego czasu raczej bym nie miał. Czyli co, do tego jazzowego klubu jedziecie? Zgadza tak. się. Okej, to będzie 5 minut samochodem, więc wracacie pod hydrozagadkę, wsiadacie do auta Mateusza i jedziecie. Chcecie o czymś porozmawiać w drodze, czy... Chyba do klubu od razu. Okej. Zatem dojeżdżacie do klubu. To jest to twoje autko? Słuchaj, może nie jest najświeższe, ale jest. Po twoim wyglądzie spodziewałbym się czegoś więcej, ale... Elektryczne szyby, podgrzewane fotele, elektryczne lusterka. Na rocznik 97 to jest bardzo dobry wystrój, okej? Ten samochód jest z mojego rocznika. Niech będzie. Póki jeździ, buty dobre. o, jesteś z 97. Właśnie miałem się was zapytać o wiek. A, ja No też. to w tych czasach to wiadomo. Też jestem z 97. To co, wchodzicie do kawiarni? Klubu właściwie. Słuchajcie, klub z frontu nie wydaje się być szczególny. Malutkie dekoracje na zasadzie 12 on 14, w sumie powinno być 12 on 14 Jazz Club, tak? W środku jest malutka scena z jakąś tam perkusją, kontrabasem. W środku jest parę stoliczków, takie drewniane, surowe drewno w kolorze sosny. Mały barek. Dosyć elegancko, dosyć mało osób, bo wiadomo, mamy środę, więc to tam może z 3-4 ludzi jest obecnie, wcinają sobie jakieś wegańskie przystawki. Ktoś sobie frytki z kawiorem zamówił. Zapraszam do stołu, porozmawiajmy więc. Po czym Salvi wskazuje na 4-osobowy taki okrągły stół i siada przy nim. A właśnie, Salvi, nie wiem czy wiesz, ale jedzenie to tak średnio, nie? Niestety zauważyłem. To No. już mamy z głowy. Jak daleko są inni ludzie względem tego stolika? Ktoś inni siedzący. W różnych miejscach rozbici. Myślę, że możecie spokojnie rozmawiać, jeżeli nie będziecie krzyczeć. Okej. Podchodzi od razu kelnerka do was. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozkłada karty. Dziękujemy bardzo. Proszę za chwilę przyjść, jak się zdecydujemy. Dobrze. Odchodzi. Salvi tak otrzepuje ten swój stary, czarny mundur. No, zdecydowanie nie ubrałem się na okazję, ale lepsze to niż nic. Jakieś zniżki masz za ten mundur? To przydatna rzecz może Co? taka. Jakie zniżki? O czym ty gadasz? No wojskowi dostają, nie wiem, jakieś na jedzenie, na transport. Nie, to nie jest Ameryka, mój drogi. Nie no, w Polsce też dostają na pewno. Na bilet, na miejski, nie? To tylko we Wrocławiu takie rzeczy Mam mamy? samochód. No tak, no ale wiesz. Nie, spokojnie, Nie, wszystko... w każdym bądź razie nie dostajemy żadnych znacznych zniżek. Nie dostawałem. Wróćmy do początku. Chciałabym sprawdzić, czy jest tu wino. A jest. Jest. Champadier za buteleczka jest za 270 zł. Aha, fajnie, zamykam kartę. Patrzę na te 200 zł, co wygrałem. Ale co też tańsze? Jest Champadu za 200 i Champablier
Za 100. 30. Czy Champagne jest białe? Nie, czerwono. Dobra, ja stawiam. I tak wygrałem, nie moje pieniądze. A ty w Teoretycznie. ogóle możesz pić? No coś trzeba zamówić. Znaczy chodzi mi o to, że nie wszyscy po prostu mogą. Piję trochę w inny sposób, mniejsza. Okej. Dobra. Wróćmy do początku. Dlaczego w ogóle do was przyszliśmy? No to ogólnie sprawa wygląda w ten sposób, że dostaliśmy po prostu informację, że jesteście w okolicy i chcieliśmy was zapoznać z sytuacją tutaj, jak to wygląda, żeby nie było jakichś niedomówień. Ogólnie Warszawa specyficzna, z tego co wiem, jest podzielona na dwie części. Ta nasza. Ja cały czas zerkam, czy ta pani nie wraca, żeby nie była świadkiem. Podzielona tej rozmowy. względem czego? Przede wszystkim rzeka. I między kogo? Jest pomiędzy Camarille i anarchistów. My jesteśmy teraz na połowie Jeszcze raz anarchistów. pytam, kogo? Tak, nowe imiona, nowe nazwy, problematyczna sprawa. Wrócimy do tego. Ale na razie wiedzcie, że są dwie siły i te dwie siły dzielą między siebie Warszawę. Więcej dzielenia ludzi, świetnie. Spokrewnionych. Ogólnie Camarilla to starsze wampiry, które powiedzmy lubią cię trzymać krótko na smyczy. Mają więcej zakazów. To byśmy się nie dogadali. Ale po cholerę takie podziały. Wyobraź sobie, to każdy sobie rzepkę skrobia, przynajmniej tak było. No właśnie na tym polega rzecz, że jeśli praktycznie na każdy ma jakiś swój pomysł na władzę i jak masz jakoś swoje zaplecze, to go realizujesz i Kelnerka zaczyna kierować się w waszą stronę. szybko zabieram z bardzo, co jest najtańsze, jakieś tam frytki czy coś w tym stylu. To nie jest tania knajpa. No co, to wino czerwone. Frytki z kawiorem 32 zł. Tak, Sałatka wino. jest z rukoli, kaparów, oliwek, pomidorów, rzodkiewki za 28, jeżeli byś chciał. To ją wybieram sobie. Okej. Coś jeszcze będzie? Jak na razie wino, to butelkę wina. Tom- Którą? Champagne? Pokazuję tą najtańszą, tą za 100. Champagne. No i chyba tyle. Jak na razie Dobrze. dziękujemy bardzo. Na ile kieliszków? Patrzę się na nich. Kto pije? To 2. Podnoszę też rękę. To 3. Uśmiecham się bardzo ładnie do kelnerki. Dobra, to skoro jesteś... Czy ona już odeszła? Tak, odeszło. Skoro jesteśmy akurat na temacie jedzenia, tak jak sam zauważyłem i mówiłem, średnio mogę jeść, Mhm, a jakoś bo, nie umarłem jeszcze z głodu przez tydzień. Tak, bo teraz żywisz się czymś innym. Jak widzisz, mamy dużo rzeczy do wytłumaczenia i Wolałbym, jeśli robilibyście to po prostu wprost, a nie mówili na przykład Czekaj, to ty się w ogóle nie tego jeszcze? Nie? Nie? Nie jadłeś nic? Dajcie mi powiedzieć. A to wy mnie nazywacie świeżakiem? No dobra. On jest jeszcze większym. Żywisz się... Żywisz się obecnie posoką. Krwią. Jak wampiry. Ale nie używaj tego słowa. Jesteś spokrewnionym. Tak. Ciekawe. Co? Tak. Oglądałeś wywiad z wampirem, Nosferatu, etc., etc.? Tak, słyszałem o hrabi Walachi.
Tak słyszałem. No dobrze, hrabia Dracula, nie będzie. Dracula, tak. No. No to wampiry, nie? Gaduję, że bez nabijania żywych Turków na kołki. Nie, po prostu podchodzisz, wgryzasz się, patrzysz, czy nie ma świadków. Zalizujesz ranę. Wiesz, jest jeszcze kwestia tego, że każdy ma swój sposób. Każdy żywi się jak lubi. Ale przejdziemy do tego. Okej, Strasznie ale dla fetyszystów trzeba zalizować komuś szyję, rękę albo inne miejsce. Robisz to po to, żeby nie wykryto kłów na nikim. Więc musisz o tym pamiętać, bo jest to bardzo ważne. Jest to kosmicznie ważne. Zobacz, Nikita żyje 2 miesiące i dalej o tym nie pamięta. Daje mu pstryczka w czoło. Nie patrząc na niego. Okej, czyli jestem... Chwila, mówiłaś, żebym nie mówił słowa na W, to jak mam na to mówić? Pokrewniony. Pokrewniony. Myślę, że Okej. naprawdę Nikita. możemy użyć tutaj szerszego obrazu. To są dwie rzeczy, które trzeba poruszyć. Słucham. Bo już... Pierwsza? Ja już nawet nie wiem. To jest wasz stan, w którym jesteście. Mój stan. Masz na Tak. myśli? Który? Fizyczny czy psychiczny? Chodzi ogólnie teraz o fizyczny. Zauważyłeś zmiany, prawda? To byłoby dziwne, gdybyś nie zauważył żadnych zmian. No i jest trochę zimniej niż zazwyczaj. Kelnerka zbliża się w waszym kierunku. Przerywam. O, ta pogoda teraz, taki ziom straszny, zbliża się już niedługo grudzień, a podobno śnieg ma padać na święta pierwszy raz od tylu lat. Nieźle, nie? Tak jak mówiłem, jest zimniej niż zazwyczaj. Stawia te kieliszki, odkorkowuje butelkę, rozlewa Wiem. wam. Uśmiecham się do niej bardzo promiennie. No, odwzajemnia uśmiech twój. Tak delikatnie. Ładna jest. Na oko z 24 lata. Brązowe włosy spięte w kok. Sama jest w koszuli i spódnicy. I rajstopach. I do tego jest na takich pantofelkach. Podaje tą sałatkę Nikicie. Dziękujemy bardzo. Smacznego. Dziękujemy. Odchodzi. Dziękuję. Zanim Salvi się napije, chcę położyć mu rękę na kieliszku, On jeszcze nic nie wypił, czemu blokujesz? bo jest To- jedna bardzo ważna rzecz, o której powinien wiedzieć. Nie każdy spokrewniony jest w stanie pić i jeść normalne jedzenie. Prawdopodobnie, jeżeli to wypijesz, będzie chciało ci się żygać prędzej czy później. No to i dla mnie nowość. Więc tyczy się to też ciebie. To czemu w takim razie to w ogóle zamówiliśmy? Dla przykrywki. Bo coś trzeba zamówić. Z tego już wiem, jak to wykorzystać. No i ja mogę to. Dlaczego ty niby możesz? A- Czemu właśnie ty możesz, a ja nie? To może kobiety mogą. Nie jestem pewna, jak to do końca działa, ale czuję się silnie związana z moim Z alkoholem? człowiekiem. Nie, z moim człowiekiem bardziej. Chodzi mi o to, że bestia po prostu nie wpływa, nie kontroluje moich czynów tak bardzo jak na przykład Nikity. Słuchaj. Rozumiem, że możesz mieć teraz jakieś problemy do mnie, Słucham cię, ale poczekajmy do tego, jak będziemy razem. nie słucham cię, póki mnie nie przeprosisz, Nikito. Kiedy miałem cię przeprosić? Chcę to zrobić... Nie patrzę nawet na niego, jak to Słuchaj, mówi. Geralt z Rivii, może byś ubrał jakieś okulary, bo to tak ludzi trochę może przestraszyć. Białe włosy, czerwone oczy. Chociaż teraz ten serial niedługo wychodzi, drugi sezon, nie? Oglądaliście pierwszy? Czekajcie! Mateusz, zdecydowanie za dużo mówienia o głupotach. Tak. Głupoty. Nie, ale chętnie porozmawiam z tobą na ten temat, tylko w wolniejszym momencie. Tak. Zabieram rękę z kieliszka i nalewam sobie. Plan jest taki, że krew to teraz jest dla was wszystko.
tym sensie, że jeśli chodzi o życie, bez niej długo nie pociągniecie. Daje ona różne możliwości, różnie może wpływać na ciebie, ale fakt jest taki, że jedzenie odpada. Zwykłe. Czyli pozostaje tylko, jak to nazwała Wendy, jeśli dobrze pamiętam, osocze, tak? Krew. Nic innego. Tak. Tak. Tak, jesteśmy trochę pijawami. Są różne triki na to i torebki. Musisz odkryć sposób, który lubisz, to też ważne. Tak. I faktów jesteśmy w stanie robić naprawdę pojebane rzeczy. Naprawdę. I to biorąc pod uwagę to, co potrafimy i to, co możemy zrobić. To dwie różne rzeczy. Musisz się teraz przyzwyczaić, że Czy którykolwiek z was pije wino? Ja. Ja się idzie bez powstrzymuję. A ja mam 8 człowieczeństwa. Ja się powstrzymuję przez radę Wendy. Ja chciałbym nalać tylko tyle, tak bardzo malutko i tak jakby mieszać z tym w kieliszku, żeby było tak jakby, że ktoś spił z tego, nie? I po prostu nie dopił. Dobrze. Przy okazji wyciągam telefon i zaczynam sobie grać w pasjansa, bo mnie trochę nudzą te rozmowy, bo ja większość informacji wiem. Czy ty wiesz, jak używać rumieńca życia? Jako oczywiście Mateusz. Chyba twoja stwórczyni ci powiedziała. Tak, sądzę, że Czy tak. ty masz rumieniec życia aktywowany, czy nie? Grałem w pokera, chyba tak. Mogę sobie zrobić rzut, no. Sprawdźmy jeszcze twój głód. Bo Salvi to nie ma pojęcia, co to jest. Ha! O. Wzrasta. Hej, dopiero się poznajemy. Jesus Christ. rozumiem, że ty jesteś wszechwiedzący, wszystko ogarniasz. Tak? Nie, ale zacznę się interesować, kiedy będziecie prawić o czymś, czego nie wiem. Jak na razie poczytam sobie manga albo gram w pasjansa, jedno z dwóch. Zrozum, ja też mogłem teraz być sobie gdzie indziej i mieć totalnie w dupie to. Ale zostałem o to poproszony Ta cała syrena poprosiła was czy mnie, żebym się nie zajął? nas, właśnie. ale też tobą. Na tym polega problem. Zajmujecie się mną. Siedzę, nikomu nie wadzę. Wadzisz mi tym, że nie słuchasz, jak ci tłumaczy coś, co jest super ważne. A ja wiem, że to jest ważne. Ja wiem. Spokojnie, Geralcie z Rivi. Wiem. Mateuszu. Jeszcze raz mi nazwiesz Geraltem z Rivi, a ja wyciągnę miecz na potwory. Nikita. Czy srebro na nas... Ja mam pytanie. Czy srebro na nas działa? Nie. Bo Tak. kołki to wiem, ale czy srebro na nas działa? Znaczy, Zależy jak, no. Kurwa, Czy dostaliśmy faktycznie- widelce? Ja dostałem tylko, no. Jest srebrny? Okej. Nie wiem, jak wy... Dobra, przejdźmy dalej. Co mam jeszcze Dobrze. wiedzieć, jeśli już... Bo zgaduję niestety, że odwrócić tego to nie ma jak. Nie ma jak. właściwie można Odkładam powiedzieć... telefon. Właściwie można powiedzieć, że pracuję nad tym z jedną osobą. Natomiast jeszcze nie wiem, czy mu się udało, czy nie. Ale to Marzenie. na jakim poziomie to robicie? W sensie jakiś lek? Marzenie. To jest bardzo mocne marzenie, które napędza ludzi. I miejmy nadzieję, wszyscy mamy nadzieję, że się spełni. Czy ten twój znajomy Wendy prawi się alchemią? Nie do końca. Tak bym to nazwała. No dobra. Warto było zapytać. Dobra, przejdźmy jeszcze, bo mówiliście o podziale Warszawy. Gdzie ja w tym występuję? W sensie, jak na mnie to ma wpływać? Bo nie rozumiem, czy mam się bać, czy się cieszyć. Najprościej jest to wytłumaczyć tym sposobem. Jest lewa i prawa strona i jest też rzeka. Jeżeli nie wybierzesz strony, to rzeka cię wciągnie.
Super, a jeśli wybiorę stronę? No cię nie wciągnie, to będziesz miał ludzi, którzy za tobą staną. Będziesz mógł, w zależności po której stronie staniesz, polecam jednak prawą stronę. Ponieważ jest więcej luzu, masz możliwość interakcji z na przykład śmiertelnikami, nie tylko po to, żeby się na nich żywić, mówię ciszej, ale możesz na przykład zatrzymywać kontakty ze swoją rodziną i tak dalej. Podnoszę tak rękę tak trochę jak uczeń. Tak No. leciutko do góry. 2 pytania. Pierwsze. Czyli lewa strona zasady, prawa strona mniej zasad? Mniej zasad, to prawda, ale dalej są, ale jest ich mniej i nie są tak uporczywe. Dobra. Drugie pytanie. Po której stronie znajdę tych słabokrwistych? Jeszcze tego nie ustaliłam. Mówię ci, nie zajęłam się tym jeszcze. Okej. Słabo, co? Słabo w sensie, jak słabokrwistych? Pokrewnieni dzielą się na różne klany. Rozdrabniamy się na drobne rzeczy. Dobrze, Nikita, proszę mów. I patrzę w telefon Mateusza. Gram w pasjansa. Masz w sumie grę na 2. Poszukam coś. Salvi. Dobrze, że słuchasz. Naprawdę dobrze, że słuchasz. Ogólnie w związku z tym, że musisz się żywić, wiąże się z to, że musisz utrzymać nasze istnienie w tajemnicy. To jest zasada, której wszyscy, którzy mają choć trochę oleju w głowie, nie słuchają. Niki, to bardziej ściśle poproszę. Okej, słuchaj, jest jedna najważniejsza zasada, której nigdy nie możesz złamać. Wystarczyłoby jedno nigdy, ale słucham dalej. Nie możesz złamać maskarady, a maskaradą jest to, że w ogóle istniejemy. O, super. Czyli nie dość, że w dzień już nie mogę w ogóle być, to jeszcze praktycznie nie mogę być. Super. Znaczy, ty jako ty możesz być, ale musisz utrzymywać pozory, że jesteś dalej człowiekiem. Tak. I teraz jest zasadnicza różnica między dwoma stronami. Są zasadnicze różnice, ale w tym się zgadzają. Sens tego wszystkiego, co mówię, jest taki, że najszybszym sposobem na zrobienie sobie problemów jest właśnie ujawnienie się. No i z tym oczywiście są mnóstwo wad, ale też i zalet. Zgaduję, że jeśli powiedzmy przed przemianą o was nie słyszałem, to jeśli się ujawnię, to raczej sprawnie działacie, żeby tej osoby już nie było. Dowiedzieliśmy się o tobie. Jestem w stanie zamienić cię w ziarenko ryżu. Czekaj, co? Nie wierzę ci. Wendy, W każdym bądź razie... mam Candy Crush. Może być. Utknąłem na jednym poziomie, może mi przejść jak chcesz. Jezu, Dobra. czy wy jesteście Salvi. starą 60-letnią babcią, która gra w Przepraszam, Candy Crush? Candy Crush jest dla wszystkich, którzy mają za dużo czasu, okej? Kiedy siedzisz całą noc i nie masz trochę nic do roboty, bo akurat... To może znajdź sobie coś do roboty. No właśnie, szukam pracy. Biorę od niego telefon. Dziękuję. Nie wiecie, czy gdzieś nie potrzebują barmana? E, Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale Dobra. Słucham cię, Nikito. Zapytam się waszej szefowej później. dobra. Macie do niej numer? Nie jest tak daleko. Dobra. Pytam się prosto. Kiedy zostałeś w tym stanie? Kiedy siebie zostałeś? Kiedy to odkryłeś? Odkryłem pierwsze objawy, że tak powiem, zaczęły występować tydzień temu. I widzicie, że Salvi zdecydowanie zaczyna się trochę bardziej trząść i jest... wygląda delikatnie na straumatyzowanego. Mhm.
Nieważne, Nie musisz tego teraz. Domyślam się. Dobra. Tydzień. Po której stronie rzeki byłeś wtedy? tej Tej. stronie, gdzie jesteśmy teraz. Zresztą nawet po tej stronie mieszkam. Właśnie, miałem o to spytać. Co jeśli mieszkam po tej stronie? Czy jestem automatycznie z prawej strony? Czy jak to działa? Nie do końca. No właśnie, to jest jakiś wybór, człowiek się urodzi, tam zostaje prawo ziemi czy krwi raczej, o ironię. Przysięgi. Nie bardzo lubię to powtarzać, ale też decyzji. To jest kwestia zwykle wyboru. Okej, ale- No, Jeśli zdecydowałbym się na tą drugą stronę, co się stanie z moimi rzeczami i ciekawymi, nie wiem, miejscami, które lubiłem odwiedzać po prawej stronie? raczej nie będziesz mógł na nie wchodzić. Czyli 2 miasta w jednym mieście, super. Niby będziesz mógł, ale jednak rzadziej. Kurwa, prawie jak Berlin. Tak, akurat to się ma dobre porównanie. No i dobra, no i Okej, czyli podsumuję to, co wiemy. Są dwie podział rzeki na 2 frakcje, że tak powiem. Nie mogę chodzić, mówię to oczywiście dosyć szeptem, nie mogę chodzić ani w ogóle przebywać w słońcu. Żywię się osoczem ludzkim i jeśli ktoś pozna, że jestem czym jestem, przestanę być, że tak powiem teatralnie. Cisz głowę. Ale możesz zamiast ludzkim próbować też zwierząt. Albo torebek krwią. no. I dodatkowo z takich jeszcze fizycznych rzeczy kołek słaba rzecz, zwłaszcza w serce. A, czyli to akurat tak jak w legendach. Nie zabija cię natomiast, paraliżuje. Mhm. To pewnie głupie pytanie, ale czosnek i kusza ze srebrnym bełtem? Nie, nie. Okej, no tyle dobrze. Tak, całkiem szybko się regenerujesz w porównaniu do ludzi, więc, ale to nie jest tak, że jesteś niezniszczalny. Nie, absolutnie nie. No i masz możliwości, no, różne, które z racji tego, że jesteś spokrewniony, możesz sobie pobudzać krew w sobie. Na przykład możesz spróbować teraz wysłać krew po swoim ciele, żeby ciebie ogrzała i sprawia, że masz temperaturę, tętno, żebyś mrugał. Jak? Spróbuj się skupić na swoim sercu. Myśl o tym, żeby znowu biło. Chciałbym to zrobić mechanicznie. Spróbować. Mhm. Rzuć proszę D10 oczywiście, żeby sprawdzić, czy twój głód nie wzrośnie. Wzrasta. Wzrasta. I jak się poczułeś po tym? Hej, przybyszu. Co? Kto? Ty poczułeś jakąś różnicę? Ale nie, chwila. To ktoś z was mówił hej, czy co? Nie zwracaj uwagi. To Twoja trochę tak, jakbyś bestia. miał mrówkę w głowie. To jest twój głód. Twoja bestia, tak zwana. Aha, czyli teraz nie dość, że okej, jeszcze dzielę głowę z jakimś nadnaturalnym stworzeniem. Super, no to... Nie, to raczej coś jak twoja podświadomość. Coś jak, nie wiem, taki mały aniołek i mały diabełek, który się za na ramieniu mówią: nie rób tego, albo zrób to. A to coś tego typu. Tylko, że masz jednego i raczej zawsze mówi zrób to w złym tego słowa znaczeniu. O, to brzmi słabo, ale okej. A co do pytania Nikity, no patrzy po swoich dłoniach.
jest, że tak powiem, przyjemniej. No i pobudzając swoje serce, krew, szeptem mówiąc: Wajte, możesz, no wiesz, robić różne naprawdę szalone rzeczy. Przydatne. I Takie jak na przykład to, co widziałeś, czyli że pojawiłam się znikąd przy tobie. Jak coś, dla informacji, Wendy, wiesz, że oczywiście Mikołaj mieszka stąd dosłownie minutę. 80 metrów jest do jego domu. Czyli mówicie, że jest to dosyć przydatne. Zabrzmi to trochę dziwnie jako pierwsza myśl, zwłaszcza, że jestem nowy, ale wydaje mi się, że bardzo łatwo dałoby się z armią takich ludzi podbić świat. I jak doszło do tego, że nie podbiliście świata? Wiem, dziwne pytanie, ale Ktoś tego próbował i właśnie dlatego powstała Camarilla i Anarchowie. Dlatego jest ten podział, żeby nie próbować tego znowu. można powiedzieć w takim niedosłownym znaczeniu, że świat jest podbity przez nas. Dodatkowo warto wspomnieć, Salvi, dobrze pamiętam, zgadza się. że im częściej będziesz używać tych swoich zdolności i im częściej będziesz korzystać z mocy swojej krwi, tym częściej będziesz głodny i będziesz musiał się żywić. Spytam, co jeśli nie będę się żywić, bo to może być ciekawe pytanie. Albo wpadniesz w szał, albo wpadniesz w letarg. Okej, szał rozumiem, ale letarg? Po prostu przywracasz się i się nie ruszasz. Aż Aha. cię ktoś nie nakarmi. Zostanę sparaliżowany, okej. To brzmi... nowe życie, że tak powiem. Brzmi bardzo skomplikowanie. Ja idę do toalety. I wstaję, szukam toalety. Wiem, że nie muszę, ale dla zachowania pozoru. Jest jak najbardziej. Okej, Ale ale wiesz, to nie jest tak, że tak mówimy o tym tak na 100%, wiesz. Ja nigdy nie miałem tego letargu, więc rozumiem takie pogłoski. Okej, ale dobra, ale co dalej? Co ja mam robić jakby... Mówicie mi o tym wszystkim, ale czemu miałbym to robić? W sensie nie rozumiem. Wiadomo, każdy chce przeżyć, ale co mi to daje? Jakby po co to robię? po co robisz cokolwiek? Nie bardziej mniej filozoficzne, tylko bardziej przyziemne, to jest pytanie. No. W sensie, co ja mam teraz robić, bo wiadomo, mogę sobie chodzić, bawić się, grać, rozmawiać w nocy, ale no co dalej? Bo nie wydaje mi się, żeby to było tak łatwe, że teraz nagle mogę robić, co mi się żywnie podoba. Zwłaszcza, że średnio mogę przebywać, z ludźmi, jak mówicie. Każdy ma swój własny cel. A z takich zasad, to będąc z nami, to co się powinno zainteresować, to nie pokazujemy mocy przy śmiertelnikach, to wiesz, nie szpiegujemy innych z naszej strony i ogólnie drugiej też. Dobra. Nikita. No właśnie, nie wiem, czy się... Reszta wyjdzie w praniu tak naprawdę. Mhm. Trzymaj się nas. Powinno być okej. Może nasze towarzystwo ci nie odpowiada, to wtedy możesz znaleźć inne.
Chociaż jest to Nie, trudne. mi bardziej się wydaje, że wam wasze towarzystwo nie odpowiada, z tego co zauważyłem. To długa historia. To nie będę pytał, nie wiem, bo... Przynajmniej na razie. Okej, ale to chwila, jeszcze tak to jedno ważne pytanie. Mówiliście o tym podziale i że są przysięgi. Skąd mam w ogóle się nawiązać z nimi jakikolwiek kontakt, żeby dowiedzieć się o nich coś, żeby wiedzieć, gdzie chcę być, żeby mieć tą ochronę i ludzi i w ogóle, którzy za mną pójdą i tak dalej. Nas już poznałeś. No właśnie. Bardziej jest tak, że my się kontaktujemy z tobą. W sensie na początku, a później już wiesz, z kim się skontaktować. Gdzie ten drugi polas? Mhm. No łazienki. Właśnie, Mateusz, co robisz w łazience? No po prostu idę przemyć sobie ręce, twarz. Wejdę do kabiny. Postoję tam chwilę. Sprawdzam, która godzina. Wyjdę. I po prostu wrócę do stołu. Chciałem popatrzeć przez ramię, czy Wendy jakoś idzie w tym Candy Crush, czy tak samo jak mi. 22:50. Wybaczcie, ale czasem trzeba zachować pewne pozory, nie? Przynajmniej sobie człowiek postał w toalecie. Przynajmniej tyle. Chwila, czyli nie mogę jeść, to jak to wygląda z moimi umiejętnościami siłowymi, że tak powiem, no bo raczej mięśnie zaczną się zatracać, jada. No, Ogólnie odwróć ten bullshit. a jeśli chodzi o umiejętności mięśniowe, to zależy. Na przykład pan mięśniak, tutaj wskazuje na Nikitę, jest od mięśniaków. Wendy raczej nie. Domyślam się, że nie wiem. Wendy, jesteś od mięśniaków? Nie, Mark. Coś cię rozbawiło, Nikito? Nie, po prostu połączenie ciebie z mięśniakami, tymi brudża, w sensie, bardzo mnie połączyło. Jedz swoje frytki. Aktualnie to jest sałatka. Kim? Dobra, nazw jest wiele, większość jest strasznie popierdzielonych. Ja mam chyba tą najprostszą. To jest ministerstwa? Brzmi jakbym był jakimś urzędasem, ale nie jestem, od razu mówię. Pokrewnieni dzielą się na klany, a klany to są po prostu... Jak to najprościej wytłumaczyć? Kraje? Linie krwi. Linie krwi, można tak to powiedzieć. Masz inne umiejętności, inny charakter czasem. Od kogo ty jesteś? Chciałbyś wiedzieć, co? Raczej ty byś chciał wiedzieć. Myślę, że on sam nie wie. Ale da się to sprawdzić. No właśnie. To się jakoś sprawdza? Jak? Czy musimy znaleźć jego tatusia, mamusię i się zapytać? Mój tatuś i mamusia nie żyją. Nie, wampirzy tatuś, wampirza Przykro mi, mamusia. ale nie o to mi chodziło. Mogłeś mówić zwięźlej, ale nie ma za co. W każdym razie, tak, da się to sprawdzić. Jak? Tak zwaną... Są pewne wampiry, które... raczej spokrewnieni, którzy umieją wróżyć z fusów, powiedzmy. Co? Tak, zajmują się po Czy prostu... jak było się dziećmi i były te takie wystawy wróżenia z wosków w przedszkolu? Nie tak. Kelnerka wraca do waszego stolika. O, widzę, że pan nie ruszył. Czy coś jest nie tak? Po prostu Kiedyś nie Nikity. chcę... Okazało się, że moi znajomi nic nie zamawiają, więc nie chcę tak samemu jeść. Rozumie pani, głupio mi. To taka zachodnia moda, że się samemu nie je.
W porządku, ale... Czyli odnieść talerz? Może mu pani zapakować na wynos, jeżeli można. Jeśli by można, zjem wtedy z rozkoszą u mnie w domu. Sprawdzę, czy są pojemniki, dobrze? Dobrze, oczywiście. To będzie dopisane do rachunku. Oczywiście. Dla niego rachunek osobno. Dobrze. Chwila, czyli nasze rozmowy są spokrewnieni, którzy mogą sprawdzić, z jakiej linii krwi są inni spokrewnieni. Tak. I jak mam wiedzieć, że ten akurat spokrewniony może sprawdzić, który... To się jak oni to robią? No właśnie, kurwa, pojawia się dosłownie wielki, krwisty symbol. O, to ci nowość. Tego nie słyszałem. Ja już o tych całych magach krwi coś słyszałem, ale nie za wiele. Masz na magak... Nie, bo ja mam taki jeden problem. Dokładniej... Zaciąłem się raz i jak dziwnie to nie brzmi, moja krew przetopiła mój stół. W sensie jak kwas taki. Niezłe. To jest to coś. Być może, nie wiem. Nie znam się na tym tak dobrze. Mm. Okej. Jezus Maria, to wyobraź sobie, co by było, jakbyś z kimś walczył. Gościu by cię zranił, a na niego poleciała stiucha twoja. Od razu wygrywasz. Przydatne. Wow. Chyba że działa tylko na meble, to wtedy trochę ciulowo. Wydaje mi się, że jeśli to rzeczywiście był kwas, to nie działa tylko na meble, tylko też na tkankę organiczną. Wiesz co, ja się trochę zajmuję chemią. Mhm. Dałbyś zbadać swoją krew? Okej, to dosyć... Dosyć dziwne i myślę, że to jest świetny materiał na pierwszą lekcję. Zwłaszcza, że jakby, wiesz, no... Krew jest taka, z tego co słyszałem od was przynajmniej, ważna. Jest w chuj ważna. Dlatego No słuchaj, nie zamierzam ci zabrać 2 galonów, nie? Jakby strzykawka wystarczy. Czemu ty używasz galonów w Polsce? Boże, no tak powiedziałem. Możesz użyć litrów, ćwartek, kurde, butelek po alkoholu. Nie mam pojęcia, no. Widać, że chemik w każdym bądź razie. Czyli są... Dobra, ale czy znacie kogoś takiego? Bo tak to teraz mnie to zaciekawiło. Kto mógłby Co najmniej 2 osoby. Okej, a dałoby się z nimi spotkać? Raczej najpierw trzeba się umówić. No i muszą być chętne. Boże, jak lekarze w tym roku. Właśnie też mi to przypomniało. Ale jak mamy się umówić? Telefonicznie? W sumie, Nikita, czy nie powinniśmy najpierw porozmawiać o tym z Syreną? Czy ona nie chce ich poznać? Cały czas słyszymy o tej syrena. Nie ma ogonka, haha, z tego co rozumiem, Aha. Tak jak Nikita. No kabarecik. ale jakby przedstawicie nam ją, czy to jest jakaś wielka mafiozo, który nie chce, żebyśmy ją poznali? Jest ogólnie przywódcą, reprezentantką, może to lepsze słowo, prawej strony. No, to się dobrze składa, bo jak na razie prawa strona brzmi na pewno bardziej optymistycznie, przynajmniej dla mnie. Nie lubię zbytnio zasad. Jesteśmy w prawej stronie. No, Natomiast to też nie tak, że nie ma w ogóle zasad, po prostu są luźniejsze. słuchaj, zasady są potrzebne, póki nie ograniczają twojej wolności. To raczej do Camarilla byś się nie nadał. Zasady nie są po to, żeby ograniczać twoją wolność, tylko po to, żebyś nie ranił wolności innych. Słuchaj, jeśli zasada ogranicza moją wolność, to rani nie tylko mnie, ale też innych. Bo rani tak samo mnie, jak i innych. Wchodzimy na ideologiczne rozważania filozoficzne. Jestem bardziej niż skłonny
porozmawiać na ten temat w dogodnej okazji. Odpowiadając na twoje pytanie, Wendy, z Ireną zobaczymy się raczej nie tej nocy, ani następnej. 11, z tego co usłyszałem od niej, jest bardzo intensywnym okresem i ma teraz mnóstwo zawalone. Musimy sami ich wtajemniczyć na razie. Okej, czyli jak słyszeliście, z Syreną spotkacie się najwcześniej 12. Ale jest bardzo chętna was spotkać. No to jakaś spoko gościówka, czy tak samo jak każdy szef, tak trochę o Bardzo dupę spoko. roztrześć? Jest bardzo spoko. Została wybrana jednogłośnie na reprezentantkę. Anarchistów. Macie Jest tu na pewno. wybory. Tak jakby. Lepsze to niż u Camarilla, bo tam wybierają po prostu, kto jest najstarszy. Jezus Maria, to przepraszam, jakiś neandertalczyk tam rządzi, czy co? Zdziwiłbyś się, ale nie będę spoilerować na razie. Jak w dobrym serialu. Szczerze mówiąc, jeśli rzeczywiście rządzi jakiś neandertalczyk, to wolałbym tam nie należeć. Wolałbym raczej nie słuchać rozkazów pod tytułem Uga Buga. Dobrze trafiłeś. Syrena na pewno nie mówi uga buga. No, tak mam nadzieję. No to klapie swoim ogonkiem, jak nie jest w wodzie. To był żart z tym ogonkiem, tak? Domyśliłem się. Chyba że są wampiry, przepraszam, spokrewnieni, którzy mają ogony. To wtedy spoko. Właśnie Właściwie- możemy przejść do... I czy to są tylko ogony rybie, tak to? Nie, nasz kolega miał psi ogon. No, O, przez jakiś czas. Boże, I- za furas. Właśnie cały się zmieniał w wilka, więc rozumiesz? No, wilka pies to dość spora różnica, no. Pies to tak... taki mały, fajny, kudłaty. I tak, bo właśnie na tym polega problem, że jak zaczynamy rozmawiać o tym, co potrafimy, zaczynają wychodzić Nikita. takie rzeczy. Tak, Czy coś jeszcze powinnam wiedzieć na temat jutra? tak. Ale chciałem do tego przejść, jak dojdziemy o zasadach, ale jeśli teraz pytasz, to oczywiście powiem teraz. Okej. Jutro, 11, Syrena mi przekazała, że mamy się w ogóle nie wychylać. Mamy siedzieć cicho, przede wszystkim nie pokazywać swoich mocy i nie dawać się ponieść emocjom. Okej. Czyli, przepraszam, to dotyczy też nas, rozumiem. Tak, to też dotyczy was. Jesteście Czyli jacyś aktywni mamy przesiedzieć- politycznie? Nie, politycznie nie. To dobrze. Ale, czyli co, mamy przesiedzieć całą noc w domu? Chyba mamy po prostu się nie wychylać, nie wychodzić na ulicę, zwłaszcza koło, no wiecie, mostu i koło stadionu, bo tam będzie marsz prawdopodobnie. Mieli go odwołać, ale jak widać, kurwa, nie odwołali. A, Marsz Niepodległości. Mhm, No tak, no. okej. Niepodległości, kurwa. I tak nie miałem zamiaru uczęścić na niego, więc tylko rozruby zazwyczaj. Ale to się tyczy, z tego co wiem, całej części naszej Warszawy. Że musimy przesiedzieć to. Mhm. Ej, wiecie co? Ja nie chcę nic zgadać, ale... Ja mieszkam dość nieopodal stąd. Musimy tu siedzieć? Jak chcesz, możemy iść do ciebie. Masz na myśli, że chcesz nas zaprosić w swoje skromne progi? Skromno to nawet duże słowo bym powiedział. Zapyziałe progi? Może bardziej pasuje. Może mniej przytulnie niż tutaj, ale jeśli... Czy chodzi mi po prostu o to, że... O której oni to zamykają? Pewnie za parę minut? Do drugiej. No dobra, teoretycznie. to jednak trochę czasu. Przyjemna atmosfera, trzeba przyznać. Nie do końca moje klimaty, ale tak. Hydro było lepsze.
Jak duża jest ta... Przepraszam, chciałem wam dać tylko informację, że zamykają już. Dobra, a jak duża jest... Jest do 23. Jak duża jest ta miska sałatki? Niewielka. Taka garstka sałatki, wiesz, tam troszeczkę oliwy, parę, tam ze 3 oliwki, z 2 kapary. Wiesz, jak to w restauracjach. Może wszystko do ust. Patrzę na niego, jak mi zwymiotujesz w samochodzie, to już własnoręcznie... Automatycznie wymiotujesz. Do ust tylko biorę. Nie połykam. Ale ty nie zmieścisz całej sałatki w ustach. No, dlatego pytałem, jak garść sałatki, no to bym mieścił. Nie? Znaczy, no nie. Jak mi zwymiotujesz w samochodzie, to będziesz to kurwa prał. Moim celem nie było tego połykania, więc... Zapychasz sobie buzię? Dobra, to biorę sobie najwyżej, kurczę, jeden widelec, coś w tym stylu. W sensie, no kurczę, jedną porcję, taką, wiesz. Ale ta pani przychodzi z opakowaniem na to. Już przyszła, tak? Tak. Okej, no to nieważne. Przepraszam, a czy butelkę też możemy wziąć? Nie możemy niestety. A przelać do czegoś? Niestety. Muszą państwo spożyć alkohol w lokalu. Takie są zasady. No dobrze, niestety. Chciałem dać znajomej. Ma dzisiaj urodziny. To będzie płatność gotówką czy kartą? Gotówką. Za wino, w sensie gotówką. Chce pan się od razu rozliczyć? Tak, można, jasne. Zostawiasz jakiś napiwek, czy... Nie, no nie przesadzajmy. Tuwa. 130, ona idzie ci rozmienić. Jeszcze do Nikity rachunek 28 zł. 130 czy 130? 130 ta butelka kosztowała. Mówiłeś 100. Nie. 130. No dobra, niech będzie. Nikita, 28 zł do zapłacenia. Już, masz pożyczyć? Ja mam takie tylko pytanie. Czy nikt łazi z tym plecakiem, z którego wystaje czekan? Wystaje z niego czekan? No, czekan jest dość spory. No to chodzę z nim. Stoi teraz przy moim krześle. Płacę za posiłek Nikity. Okej. No dobra, rozliczyliście się, wychodzicie. Jesteście przed. No dobra, no to wsiadajcie, pojedziemy do mnie, mam chyba najbliżej. Chyba że macie jakieś super tajne miejscówy albo mega wypasione. Nie żart. Ty, Nikita, to chyba nawet średnio z kasą, więc nie wiem. Wiecie Nie co? wziąłem portfela. Ja raczej na pierwszej randce nie zapraszam do domu. Mateusz, Wow. Pierwsza randka, nie przesadzajmy, okej? Mateusz, Co? podaj mi swój adres i ja dołączę do was trochę później. Mam jedną rzecz do załatwienia. Jesus Christ, no dobra. Tylko, Może być też numer telefonu. to już bardziej, bo tam ogólnie jest wciul bloków, nie? Takie straszne perelowskie. Tak. Okej, to będę dzwonić. Wyślij mi też SMS-a z adresem. No dobra, to po takim razie podaję jej mój numer. Zapisuję. Puszczam mu sygnał, żeby miał mój. Okej, też w takim razie mam. No dobra, to ta mniej atrakcyjna część nas pojedzie teraz do mnie. Nawet się nie przejmę. Ja nawet nie będę komentował tego czegoś. Wendy czeka, aż odjadą. No to jeszcze jak oni już wsiedli, to ja chciałbym jeszcze na chwilę podejść do Wendy. Nie żeby coś, ale tej dwójce tak średnio ufam, okej? Jakbyś mogli się szybko zwinąć i przyjechać? Zdrowie co w moim. Mamy Mongoła, który niezbyt ogarnia sytuację i ziomka, który chyba w ogóle nie ogarnia sytuacji. Przynajmniej taki się wydaje. Muszę ci przyznać, że tego drugiego to bym kwestionowała bardziej moralność, a nie ogarnianie sytuacji. Ale rozumiem, o co ci chodzi. Geralt miał trochę zjebaną moralność, no ale tak. No dobra.
Dobra, wsiadam i jadę do siebie. Czyli się rozdzielacie. Tak. Wendy? Tak? Zmierzasz do domu Mikiego? Tak. Dzwonisz domofonem. Zgadza się. Odbiera. Halo, Hej, to ja. Wendy. Wendy, chodź na górę. Idę. Wchodzisz na górę. Drzwi są otwarte. Wchodzę. Widzisz Mikołaja w ciężkim stanie. Ma miejsca fioletowe, wygląda jakby był połamany. Nie od jakiegoś upadku, tylko coś mu się z ciałem zaczęło dziać. I ja pierdolę, Mikołaj. Podbiegam od razu do niego. Wendy, nie udało mi się. Jak mogę ci pomóc? Po kogo mogę zadzwonić? Mikołaj. Nie wiem. Nie miałem gdzie przytrzymywać tych leków. I to nie był dobry pomysł. Nie znam się na tym wszystkim tak jak on. Może mogę zadzwonić po Sandy Wagiusa? Masz do niego jakiś numer? Poczekaj. Mam kogoś, kto mógłby mi pomóc. Kto to taki? Nazywa siebie dyrektorem. Prowadzi szkołę, która się nazywa Kąt. Okej. Podobno jest jakiś... Podobno on zna jakiś dom mojego klanu. Nazywa się Ipisimus. Nic mi to nie mówi, Mikołaj. Mam po niego zadzwonić? Myślisz, że pomoże ci? Tak, mam kontakt w telefonie. Okej. Biorę telefon Mikiego. On zna twój adres, tak? Tak, tak. I wybieram numer tego dyrektora. Halo? Dzień dobry. Czy mógłby pan przyjechać do mieszkania Mikołaja? Jest w bardzo ciężkim stanie. Myślę, że mógłby pan mu pomóc. Spokojnie, co się stało? Mikołaj próbował... Powoli. Mikołaj próbował znaleźć sposób. Mieszał jakieś leki, ale nie miał ich gdzie przetrzymywać i teraz naprawdę źle wygląda jego ciało. Rozumiem. Odezwę się do kogo trzeba i będziemy najszybciej jak możemy. Dobrze. Czyli nie za długo. Będziemy maksymalnie za godzinę. Jak postaram się jeszcze szybciej. Proszę, szybciej. Dziękuję. Dobrze. Jak najszybciej. Mikołaj wygląda na to, że nie zadziałało dokładnie tak, jak mógł to przewidzieć. I na tym zakończymy dzisiejszy rozdział. Rozdział o nazwie Łuski. Pokrewieństwo jest rzadkie. Mówi się, że jeden spokrewniony przypada na około 10 000 osób. Tak się zdarzyło, że na te 10 000 osób
przybyli kolejni spokrewnieni. Jeden, który został poczęty. Nie w tym mieście. Nie jest miejscowy. A drugi? Nie jesteśmy pewni. Przynajmniej na obecną chwilę. Ale czego tak naprawdę jesteśmy pewni od samego początku? Jaką historię niosą ze sobą te dwie postacie? Nie wiem. Ale wiem jedno, że możemy dowiedzieć się Na następnej sesji. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za wysłuchanie i dobry wieczór.